Konflikty w związkach nie są porażkami. To nie jest objaw czegoś, że ojej, coś się dzieje nie tak i trzeba wszystko ratować. Natomiast jest to nieunikniony i zdrowa oznaka tego, że na przykład dwie osoby starają się dogadać i wspólnie żyć. Dlatego też, że to są dwie osoby, mogą się między sobą różnić, to co? No to może powstać konflikt. I teraz to, czy dana relacja, powiedzmy to, uznamy ją za udaną, czy nie, nie zależy od tego, jak często się kłóci. Czyli nie zależy od ilości tych kłótni, ale faktycznie zależy od jakości tych kłótni. I tutaj jest wiele do zrobienia i wiele do zrozumienia, żeby poprawić jakość, a nie obniżyć koniecznie ilość, ale poprawić jakość sytuacji, w których jest jakaś konfrontacja, w których jest jakiś konflikt, a po prostu kłótnia. Bo często to jest tak, że to się zaczyna gdzieś bardzo niewinnie, nie? Ktoś coś zostawił gdzieś skarpetki nie na swoim miejscu, albo nie pozmywał naczyń, a powinien, albo nie wyniósł śmieci, czy... No, oczywiście są poważniejsze problemy, natomiast kłótnie niekoniecznie ciągle są tylko i wyłącznie wokół tych super poważnych, ale czasami wystarczy iskra i niby chodzi o te naczynia. Natomiast po 5 minutach albo po 5 sekundach, w zależności od tempa, jakie narzucacie sobie, wyrzucacie sobie to, co było 5 lat temu, albo może bo ty zawsze, w ogóle całe życie sobie wyrzucacie. Gdzieś padają jakieś być może inwektywy, gdzieś ta rozmowa już absolutnie nie mówi o żadnych naczyniach. No i kończy się być może ciszą, obrażeniem się i no i jesteśmy, nie? Masz babo placek. Co z tym fantem zrobić? Co trzeba zrozumieć, żeby nie mieć tego placka, nie być w tym momencie, nie wpadać w takie momenty? No, przede wszystkim pierwsza i najważniejsza rzecz, która odróżnia destrukcyjny związek, a konflikt, czyli kłótnię, która niszczy. A kłótnia, która, tak to może się wydać trudne do zrozumienia, ale jednak która buduje, to jest to, że kłótnia, która niszczy, najczęściej jest zorientowana na drugą osobę. Na to, żeby nie rozwiązać problemu, tylko na to, żeby mieć rację. Na to, żeby gdzieś w jakimś sensie postawić na swoim. Na to, żeby udowodnić komuś, że się bardzo, bardzo myli. No i to już mamy. To oznacza co? Że mamy dwie osoby i mamy temat. Temat, który jest jakoś problematyczny. Jeżeli te dwie osoby ze sobą walczą, to temat gdzieś obok leży i jest nieruszony. Natomiast idealnym konfliktem jest to, kiedy temat jest w środku, a dwie osoby razem, wspólnie atakują problem, a nie siebie. I to jest absolutne sedno i to jest absolutny tutaj klucz do udanych kłótni. Do konstruktywnych kłótni, do kłótni, które prowadzą gdzieś, a nie na manowce. Tylko że teraz pytanie za 100 punktów, jak to zrobić, nie? No i do tego służą 3 punkty. Zaczynamy. Zasada pierwsza, zacznij łagodnie. Pierwsze minuty, pierwsze chwile wejścia w daną wymianę, która jest gdzieś konfrontacyjna, naprawdę potrafi wiele zaważyć. Od nich dużo zależy, w którym momencie się znajdziemy za 5 minut albo za 10 minut. A więc skupmy się na tym, żeby te pierwsze wejście nie było od razu huzia na juzia, atak i ja muszę mieć rację, musi być po mojemu. Tylko pamiętaj, ty jesteś razem, wy razem gracie do tej samej bramki. Ale jest jakiś problem, faktycznie. Fajnie jest go razem zaatakować. I tutaj oczywiście coś, co jest absolutną podstawą, czyli mówienie nie ty jesteś niedojrzały, ty znowu zrobiłeś coś i ty zawsze tak robisz. I tutaj te wypominanie całego życia. Ale ja naprawdę potrzebuję tego, że jak się budzę na przykład rano, to jest zlew czysty. Ja bardzo tego potrzebuję, od tego zaważa moje wejście w dzień i mój humor. Bardzo ciebie proszę, uzgodnijmy jakoś nowy sposób podejścia do tego, żeby naczynia były pozmywane.
Oczywiście pod te naczynia wstaw cokolwiek. Nie? Chodzi o podejście. Czyli podejście łagodne, zwłaszcza na samym początku, miarkujmy to. Wejdźmy na wzbijmy się na te wyżyny naszej własnej samoświadomości i rozwoju, i cierpliwości, i łagodności do tej drugiej osoby. Weźmy kilka głębokich oddechów i powiedzmy, zastosujmy zasadę rozpoczęcia łagodnego. To naprawdę czasami jest tyle, co absolutnie wystarczy, żeby nie iść w kierunku tych manowców, które nas gdzieś wyprowadzą w pole, bo za chwileczkę po prostu się rozpęta burza. Mówienie o swoich własnych emocjach, mówienie o swoim własnym poczuciu. Wiesz, zrobiło mi się strasznie przykro. Jak to i to i jak to powiedziałeś, jak to zrobiłeś, jak czegoś nie zrobiłeś. Mówienie o swoich własnych emocjach jest niepodważalne. Dlatego, że tylko i wyłącznie ty jesteś jedyną osobą na tym świecie, która wie, co czuje, bo to się tylko w tobie dzieje. A to oznacza, że to odkrywasz kawałek siebie i to jest niepodważalne, to nie należy nie podlega pertraktacjom, to nie jest negocjacja. Czy ja faktycznie się czuję przykro, czy nie, to ty mi powiedz. Nie, ja sama wiem o tym. I to jest też coś, co nie jest atakiem. Tak? To nie jest tak, że ty mówisz, jest mi przykro. Zrobiło mi się bardzo przykro, jak mnie nazwałeś tak a siak. To nie jest atak. To jest dzielenie się, słuchaj, w moim świecie coś się zadziało. I to jest naprawdę łagodny, konstruktywny, rokujący sposób na wchodzenie w konflikty i kłótnie. Oczywiście tego typu zdań też warto używać podczas dalszych rozmów, ale tym bardziej na samym początku. I to jest pierwsza zasada. Przechodzimy do drugiej. Atakuj problem, a nie osobę. Innymi słowy, oddzielaj zachowanie od charakteru osoby. Nie mów, nie podoba mi się, kim jesteś, tylko nie podoba mi się, kiedy robisz A, B, C. To jest coś, co dosyć trudno jest świadomie utrzymać w czasie konfliktu, który już od samego początku jest gdzieś bardzo wysoko ustawiony, w sensie dużo się dzieje, jest burza i w ogóle, to wtedy zwiększamy swoje prawdopodobieństwo powiedzenia o słowo za dużo, a to o słowo za dużo bardzo często jest właśnie mówieniem o kimś całościowo jako o osobie, a nie o problemie. A problem może być zachowaniem tej osoby, może być jej decyzją, ale jakimś konkretnym zachowaniem, konkretną decyzją, a nie nią całą jako osobą. I to jest bardzo ważne, bo w tym momencie faktycznie nie idziemy na udry, czyli ze sobą, kim ty jesteś, a kim ty zawsze byłaś, tylko tu mamy pewien problem. To zachowanie jest problematyczne. Okej, to jest twoje zachowanie, fakt, odnoszę się do ciebie, ale nie odnoszę się do ciebie jako do osoby, tylko do tego wycinka, które reprezentujesz sobą. No i oczywiście bardzo często to są osądy. Nie? Jeżeli całościowo patrzymy na kogoś, to są osądy totalne. Natomiast jak patrzymy na jakieś zachowania, decyzje, konkretne rzeczy, to jesteśmy w faktach. A to jest dobrze. To zawsze jest dobry znak, że mówimy o faktach, czyli nie, ty zawsze jesteś egoistą. I koniec. Tylko kiedy mnie nie uprzedziłeś o tym spotkaniu, albo o tym, że zaprosiłeś do nas gości, no to naprawdę zrobiło mi się bardzo przykro i poczułam się przez ciebie zignorowana, niewidoczna. To jest ta różnica, nie? Czyli jesteśmy tu i teraz. Jesteśmy tu i teraz przy jakimś przykrym wydarzeniu, a nie na zasadzie, bo ty zawsze jesteś. I kiedyś gdzieś usłyszałam taki komentarz, że ale to jest strasznie przeintelektualizowane, to jest strasznie ciężki wyraz, i że to jest bardzo długie, że te wypowiedzi są długie. No tak, no bo kogoś zjechać od góry do dołu, jesteś egoistą, to jest bardzo krótka robota. Tylko że tutaj akurat nie liczmy sobie słów ani czasu, jak dużo moja wypowiedź zajmie, tylko liczmy się z konsekwencjami. Bo powiedzieć komuś, jesteś egoistą, tak, to będzie krótko. Więc oszczędzimy gardła i czasu, ale nie oszczędzimy w ogóle relacji w tym momencie. To do niczego nie prowadzi. Tak, wysilmy się,
Jeżeli chcemy, żeby konflikty były konstruktywne, to trzeba troszeczkę się wysilić. Nie ma tutaj jakiegoś objazdu, obwodówki, aż żeby to było takie super łatwe i super skuteczne. A tym wysiłkiem jest właśnie dobra, coś zrobiła jedna ze stron, robię te 2 czy 3 oddechy, zaczynam łagodnie, mówię o sobie i mówię o faktach, a nie od góry do dołu zjadę sobie tą osobę i co ma z tego wyniknąć? No zapewne nic konstruktywnego. Przed nami jeszcze zasada 3. Szukaj zrozumienia, a nie zgody. I tutaj tym punktem zwracam się szczególnie do osób trochę wrażliwszych, które za wszelką cenę chcą zgody. Czyli za wszelką cenę chcą jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby już nie iskrzyło. Czyli no dobra, to już przemilczę, dobra, nieważne, już dobra, zapomnijmy o tym. Czyli tak de facto problem jest, tylko że dlatego, że trochę temperatura wzrasta, trochę być może intonacja jest mocniejsza, głos jest głośniejszy, to dlatego, że to jest niekomfortowe, to wybierasz zamiatanie pod dywan i dobra, nie mówmy już o tym. Czyli szukasz tego takiego względnego, z podkreśleniem słowa względnego, spokoju. Bardzo często w tym momencie ludzie mówią, a dla świętego spokoju nic nie powiedziałam. Okej, w tej jednej chwili, na 5 minut, bardzo możliwe, że to ci zredukowało stres, co nazywasz świętym spokojem. Ale na dłuższą metę niczego nie rozwiązuje, problemy pod tym dywanem piętrzą się i kumulują i jest ich coraz więcej, a żadnego z nich nie rozwiązujecie. To nie jest dobra strategia. Na pewno nie na związek, który chcesz, żeby trwał długo. Jasne, jak kogoś poznasz na 5 minut, to co to za różnica? Ale nie w momencie długodystansowych relacji. Więc w tym momencie nie skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej ugasić ten ogień. Tylko dociekamy, on się tutaj pali, ale musimy zrozumieć, co tak naprawdę go wywołało. To jest super istotne. A jak go szybko ugasimy, szybko nie będzie sprawy, nie będzie o czym mówić i nie dojdziemy do zrozumienia. Do zrozumienia, bo widocznie tam jest jakaś bolączka, coś komuś nie pasuje, w jakiś sposób gdzieś coś zazgrzytało. Jeżeli chcemy tylko i wyłącznie, żeby była absolutna cisza, no to nie będziemy wiedzieć, że coś zgrzyta, gdzie to się pojawia, kiedy, na jaki skutek, czyli zero zrozumienia. A to zrozumienie jest gigantycznym przekazem do kogoś na zasadzie ja chcę ciebie zrozumieć, ja chcę nas zrozumieć, a nie tylko zamiatać pod dywan. I chcę nauczyć się tak, żeby z tego zrozumienia wyszło coś dobrego. Czyli jeżeli tylko wtedy, kiedy zrozumiemy, o co nam chodzi i co jest tak naprawdę tutaj sednem, co jest takim clue tego nieporozumienia, to będziemy w stanie lepiej i konstruktywniej radzić sobie z tym problemem na przyszłość oraz tu i teraz. Więc niekoniecznie tak mocno się spiesz z tą zgodą, którą rozumiesz jako ciszę. Nie? Czyli już nikt nie mówi zero tematu, nie, bo posprzątane. No nie. Niech sobie będzie troszeczkę tego bałaganu, bo dopiero jak zobaczymy, na czym polega ten bałagan, to będziemy w stanie poukładać sobie sprawy na nowy sposób, tak żeby być może ten bałagan aż tak często nie dokuczał. Tylko wszystko lepiej działało. Ale do tego potrzebne jest zrozumienie. Zrozumienie siebie, zrozumienie drugiej strony, zrozumienie wspólne, o co nam chodzi, jak możemy, gdzie możemy się tutaj dogadać, jak możemy wpaść na różne rozwiązania, co kto proponuje, co kto wnosi do tego stołu. Jeżeli jedyne, na czym się skupiamy, to jest to, żeby było cichutko i grzeczniutko, to nie dojdziemy do tego. No niestety nie ma szans. Muszę w tym momencie jeszcze tylko dodać pewne ważne zastrzeżenie. Mianowicie ten film, te przekazy tyczą się relacji, w których obie ze stron mają dobre intencje,
chociaż może niekoniecznie duże umiejętności komunikacji. I ten film temu służył, jak tutaj się porozumieć, nie? Natomiast i wtedy te punkty mogą być bardzo pomocne i mogą uratować, a przynajmniej poprawić jakość niejednego związku. Fajnie. Natomiast jeżeli jesteś w związku, który jest przemocowy, to nie radzę ci konsumować treści pod tym, jak lepiej się kłócić, bo twoim zadaniem nie jest wtedy lepiej się kłócić, tylko twoim zadaniem jest wtedy ochronić siebie. Więc jeżeli spotykasz się z agresją słowną, gaslightingiem, gdzieś jakąkolwiek formą przemocy, to nie jest ten film, to nie jest ten przekaz. Działania muszą nastąpić w inny sposób, otwarcia się, sięgania po jakąś pomoc oraz szukania dla siebie bezpieczeństwa. Więc to jest bardzo ważne rozróżnienie, które chcę, żebyś wziął i wzięła pod uwagę. Dodatkowo oczywiście, jeżeli masz ochotę gdzieś może przetrenować albo przećwiczyć tego typu rozmowy w konsultacji 1 na 1 ze mną, zapraszam. Zapraszam też przy okazji do newslettera, gdzie raz w tygodniu piszę o tym, jak dać sobie spokój. Jeżeli tego potrzebujesz, oczywiście zapraszam do zapisu. Oczywiście daj mi znać w komentarzu, która z tych zasad, o której dzisiaj mówiłam, jest dla ciebie najtrudniejsza, która być może najłatwiejsza. Może już coś stosujesz z nich obecnie, powiedz jak się sprawdza, a może masz jakąś dodatkową. To oczywiście, że podziel się, bo to będzie bardzo cenne, wnoszące do wszystkich komentarzy osób, które je czytają. To jest fajne miejsce, żeby się tym dzielić. Dodatkowo każdy komentarz, każda subskrypcja, kliknięcie to jest wsparcie tego, co robię, więc bardzo ci z góry za to dziękuję, podobnie jak wszystkim innym osobom, które uczestniczą w Patronite czy Buy Coffee. Wielkie, wielkie dzięki za wasze wsparcie, to jest dla mnie niesłychanie motywujące. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.